Niezwykle interesujące jest, co oznaczają te szczeliny pokazane tutaj wzdłuż skał. Dzisiaj taki mgielny dzień, ale w Anglii trudno jest się doczekać dnia słonecznego, zwłaszcza o tej porze roku. Tak więc za mną widać to, co pokazuję na osobnym filmiku, osobnym ujęciu. Szczelina, długa szczelina ciągnąca się wzdłuż skał. Jest to szczelina Resetu 41K. W tym odcinku wyjaśnię, co oznacza dla nas ta szczelina, która nadchodzi. A w zasadzie jest już odrobinę spóźniona wedle obliczeń. Tak więc niewiele trzeba, aby się zadziało. Niewiele czasu zostało. Zgłębijmy się w temat i przeanalizujmy, co dokładnie znaczy ta szczelina. Co oznacza ten Reset 41K. Z czym się to je? Tak. Ta szczelina, która wygląda jak półka. Ona się ciągnie przez całą strukturę skał. Na górnej półce skalnej, gdzie jest jeszcze wyższy poziom skał, ponad tymi byłoby to bardzo ładnie widoczne, ale dzisiejsza pogoda nie pozwala na to, aby się temu przyjrzeć. Myślę, że warto wiedzieć, przez co przechodziła cała przyroda i wszystkie stworzenia w trakcie tej szczeliny, w trakcie tego, co się tu działo. Badania, które ukazują czas sprzed 41 tysięcy lat, nie pozostawiają wątpliwości. No to bierzmy się do dzieła. Omówimy sobie dzisiaj bardzo konkretne wydarzenie, które zadziało się 41 tysięcy lat temu, a w zasadzie pomiędzy 41 tysięcy a 42. Wedle naukowców, którzy się tym zajmowali, to zdarzenie trwało około 800 lat i jest pierwszym i koronnym dowodem tego, w jaki sposób zachodzą te resety. Przy czym trzeba nadmienić, że resetem 41K nie zawsze towarzyszą zaniki pola magnetycznego i wtedy taki reset będzie miał tylko i wyłącznie sejsmiczny charakter. A jeżeli zachodzą zmiany pola magnetycznego, czyli to, co nam grozi teraz, to wtedy jest to reset w pełnej skali swojej niszczycielskiej mocy. Reset poprzedni właśnie miał tak zwaną ekskursję pola magnetycznego, to znaczy wędrówkę i zaniki pola magnetycznego. Nie było trwałego odwrócenia tego pola, było tylko odwrócenie częściowe. Mieliśmy przez kilka tysięcy lat dosyć pomyślny, stabilny klimat. No niestety jesteśmy teraz w epoce lodowcowej,
która ma krótkie interglacjały po kilka tysięcy lat. I w zasadzie w każdej chwili klimat wrócić już może do ponownie zlodowacenia, do kontynuacji zlodowacenia. Zbliżamy się do granicy pomyślnego i stabilnego klimatu. Jesteśmy przyzwyczajeni do sprzyjającego środowiska, jakie stworzył nam obecny klimat. W miarę stabilna geofizyka oraz w miarę stabilne ochronne pole magnetyczne Ziemi. Niestety, ale nie zdajemy sobie sprawy, że klimat podlega wielkim cyklom. Załamania klimatu, zaniki pola magnetycznego czy wzmożona aktywność sejsmiczna. Zmiany, które niosły zniszczenie i wielkie wymierania, powtarzają się w cyklach. Co było w przeszłości, przyjdzie i w przyszłości. Krótkie cykle łatwo rozpoznać, na przykład ten 676, ale inaczej jest z cyklem znacznie dłuższym, aż 60-krotnie dłuższym. I trudno jest rozpoznać fazę długich cyklów, w którym miejscu się znajdujemy tego cyklu. Tu potrzebne są badania geologiczne i archeologiczne i takim właśnie się zajmiemy. Zajmę się teraz dowodem na cykl 41 000 i wykażę dwie rzeczy. Pierwsza, że jest to cykl Milankowicza. To będzie w późniejszych odcinkach, czyli cykl dyktowany mechaniką nieba, a więc nieubłagalnie regularny. A druga to to, że znajdujemy się na skraju tego cyklu i czeka nas rychłe załamanie klimatu na skalę prawdziwie katastroficzną. Pokażę, jakie też są oznaki końca tego cyklu i przejścia do następnego. Jaka to jest skala ta katastroficzna, zaraz sobie zobaczymy właśnie na badaniach Jeff Cowrie. Na stronie Science, i tutaj jest podany adres tej strony, właśnie, jest opublikowana praca naukowa, która dotyczy chwilowego odwrócenia się pola magnetycznego 41 000 lat temu. To jest ważna praca, bowiem to, co się zdarzyło w tamtym czasie, jest badane bardzo szczegółowo. Wzmianka, która jest tutaj warta zacytowania. Czy zmiana ziemskiego pola magnetycznego ma wpływ na ziemski klimat Ziemi? Cooper i inni stworzyli precyzyjnie datowany opis radiowęglowy mniej więcej w czasie odwrócenia geomagnetycznego Laszczampa, około 41 000 lat temu, z pierścieni nowozelandzkich bagiennych Jeff Cowrie. Zapis ten ujawnia znaczny wzrost zawartości węgla C14 w atmosferze, którego kulminacją był okres osłabienia pola magnetycznego poprzedzający zmianę polaryzacji. Autorzy modelowali konsekwencje tego zdarzenia i doszli do wniosku, że minimum pola magnetycznego spowodowało znaczne zmiany stężenia ozonu w atmosferze, które spowodowały synchroniczne zmiany klimatu i środowiska na całym świecie. Tutaj mam pokazany ten artykuł na stronie Science w abstrakcie, czyli takim wstępie do charakterystyce artykułu. Czytamy: archiwa geologiczne odnotowują wielokrotne odwrócenie biegunów magnetycznych Ziemi, ale globalne skutki tych wydarzeń, jeśli takie istnieją, pozostają niejasne. Niepewna kalibracja radiowęglowa ograniczała badanie potencjalnych skutków ostatniej dużej inwersji magnetycznej, zwanej jako ekskursja Laszczampa 41 do 42 000 lat temu. Używamy starożytnych nowozelandzkich Jeff Cowrie, Agathis australis, aby opracować szczegółowy zapis atmosferycznych poziomów radiowęglowych w całej ekskursji Laszczampa. Dokładnie charakteryzujemy odwrócenie geomagnetyczne i wykonujemy globalne modelowanie chemiczno-klimatyczne oraz szczegółowe datowanie radiowęglowe zapisów paleośrodowiskowych w celu zbadania wpływów. Określiliśmy, że minima pola geomagnetycznego 42 000 lat temu w połączeniu z wielkimi minimami słonecznymi spowodowały znaczne zmiany w stężeniu i cyrkulacji ozonu w atmosferze, napędzając synchroniczne zmiany klimatu na świecie,
które spowodowały poważne zmiany środowiskowe, wydarzenia wymierania i transformacje w zapisie archeologicznym. Tak więc mocne słowa tutaj od razu padają, że to wydarzenie jest związane z tak zwanym wymieraniem megafauny, może nie globalnym na całym świecie, we wszystkich obszarach globu ziemskiego, ale w tym obszarze badanym na pewno. Do tego dojdziemy dalej. Więc tak, tutaj mamy pokazane, jak pole magnetyczne się zmieniało w czasie. Pole magnetyczne zmieniało się na przeciwne wielokrotnie. Te zapisy w magnetycznych materiałach są szczegółowo badane. Szczególnie magma ma tę zdolność do zapamiętania pola magnetycznego Ziemi. Kiedy wystaje się jako lawa, czy to pod wodą, na dnie morskim, czy na lądzie, po zastygnięciu jej namagnesowanie już się nie zmienia. Jest to zapis jak na taśmie magnetycznej. Szczególnie właśnie dno morskie bardzo ładnie zapisuje wszystkie zmiany pola magnetycznego. Przebiegunowania dna oceanicznego pokazane są tutaj i na tym prawym rysunku. Na tym prawym rysunku chciałem zaznaczyć ten prawy rysunek. On zawiera wszystkie w całej historii przebiegunowania. I tu pokazany jest zakres dat, może nie bardzo widoczny, ale tu są miliony lat temu. To jest, mamy 300, 400, tu jest miliard lat temu. Widać, że tutaj była bardzo długo zachowana polaryzacja, chyba najdłuższa w historii. Tak, tutaj mamy 1,5 miliarda lat temu. 1,7 miliarda, czy tam 1700 milionów lat temu. Te zmiany tylko z tego fragmentu, tego górnego fragmentu, przy tej skali teraz jest za słaby. Z tego górnego fragmentu są pokazane tutaj. I tutaj mamy tak do 5 milionów lat. Tak? Ta skala tutaj do 5 milionów lat. Nas interesuje to miejsce. To jest mniej więcej 41 tysięcy lat temu. A tu jest teraz. Tak? Więc mamy opisane tutaj tą ekskursję, czyli wędrówkę pola, która nawet doprowadziła do zmiany pola, ale była na tyle przeciwna, ale była na tyle krótka, że nie jest notowana jako trwała zmiana pola magnetycznego. Dlatego wciąż jesteśmy w tym okresie polaryzacji, jaka jest obecnie. Jak widać, tu jest jakiś cykl. Tu podaję, że ostatnie miejsce, że średnie zdarzenie się co 250 tysięcy lat, ostatnie miało 780 tysięcy lat. Tak więc można powiedzieć, że w zasadzie zmiana polaryzacji jest oczekiwana wręcz. Ale ponieważ, jak widać, nie ma jakiegoś wzoru zmian pola magnetycznego, nie możemy osądzać, że musi się zmienić teraz. Nie mamy takich podstaw, bo wygląda na to, że zmiany są dość chaotyczne. Ekskursje magnetyczne są znacznie częstsze i nienotowane jako trwałe zmiany biegunów. To już wspominałem. Ostatnia ekskursja magnetyczna miała miejsce 47 tysięcy lat wraz ze zmianą polaryzacji, ponieważ była
późniejsza jeszcze ekskursja, ale bez zmiany polaryzacji, to było około 35 000 lat temu. To też będzie pokazane. Wygląda na to, że zbliżamy się do kolejnej. I tu jest taki rysunek pola magnetycznego Ziemi. Pokazuje, jak linie pola magnetycznego potrafią być splątane. Tu pokazuję na pierwszym rysunku i na drugim rysunku. Ta nieprawdopodobna złożoność linii pola magnetycznego wiąże się z tym, że jeżeli mamy Ziemię, mamy jej stałe jądro i płynne jądro, które wytwarza pole magnetyczne, to konwekcja w tym płynnym jądrze no niestety nie jest jednorodna, ponieważ po pierwsze jest to płynny metal, więc przewodzi prąd. Każdy przepływ metalu, czyli to jest jak ruch przewodnika w polu magnetycznym, wytwarza prąd. Ale z drugiej strony zewnętrzna część Ziemi, czyli tak zwane crust, czyli skorupa Ziemi, a wewnętrzne jądro mają nie tylko minimalną różnicę kątową, tak, że jeżeli oś geograficzna Ziemi jest taka, to o kilka stopni może się różnić oś jądra, ponieważ ze względu na nutację te osie cały czas się rozjeżdżają. I to powoduje komplikacje w przepływie prądów wewnętrznych. Każda komplikacja, każde takie zawirowanie, to tak jakby było, tutaj nie było naczynie wirujące z tą samą prędkością, co same prądy, tylko jest efekt siły bocznej, która każdy prąd zakłóca w prąd boczny. I tu mamy te efekty prądów bocznych, które zaczynają tworzyć własne pętle pola magnetycznego. Innymi słowy, pole się komplikuje. Ze względu na to, że jest to metal przewodzący, to pole ma zdolność, można tak powiedzieć, zamrażania się. Oczywiście w nadprzewodnikach jest pełne zamrażanie pola magnetycznego, ale krótko mówiąc, jeżeli nośnik, w którym jest wyindykowany prąd, on sam staje się pętlą prądu, to ten nośnik, jeżeli się przesuwa, zabiera tę część pola magnetycznego. I to pole magnetyczne wobec tego, jeżeli jest częścią większej struktury, oddziaływuje na ten nośnik z kolei. Tak więc siły są tak złożone, w tak wielu kierunkach przebiegają, że niemalże nie jest możliwe utrzymywanie czystego magnesu w jądrze Ziemi. Mało tego, jeżeli weźmie się wirowanie konwekcyjne, to promień przy jądrze stałym, a promień przy jądrze zewnętrznym jest bardzo różny. Bardzo różny w sensie takim, że nawet siły Coriolisa mają znaczenie. Tutaj jest liniowa prędkość większa, tu mniejsza, ponieważ mniej więcej prędkość kątowa musi być zachowana, żeby nie było strat tak silnej energii. Musi się wyrównać. A to powoduje dodatkowe mieszanie, czyli każdy wielkoskalowy prąd jest dzielony na dwa mniejsze, małoskalowe prądy. To ten rysunek daje wyobrażenie, co się dzieje w wnętrzu Ziemi. Więc nikt mi nie mówi, że jest w stanie przewidzieć, co się stanie z polem magnetycznym. Nikt nie jest w stanie tego zrobić. Układ jest zbyt złożony. Zbyt wiele zmiennych jest. I nie tylko zmiennych w sensie jakościowym, czyli zawirowania, kąty, siły Coriolisa i tak dalej, ale ilościowym. Tych wirów jest niezliczona ilość. Będę o tym wspominał jeszcze przy wskazaniu, jak wpływa cykl Milankowicza notacji na pole magnetyczne. Nie porządkująco, zakłócająco. Ok.
Przejdźmy do następnego slajdu. Ten slajd pokazuje drzewa, które tutaj były badane, przecinane. Różne drzewa, nie tylko jedno drzewo, to było w różnych lokalizacjach. Tu pokazane są lokalizacje, którymi się ta praca naukowa zajmuje. Tak? W różnych lokalizacjach było prowadzone bardzo wiele badań. Te drzewa kauri to jest ta lokalizacja, którą czerwona strzałka pokazuje. To jest właśnie to. Nowozelandzkie drzewa kauri. Tutaj mamy pokazane, co się działo z poziomem węgla C14. W tym okresie 42 000, 41 500 jest bardzo wyraźny skok poziomu węgla C14 w atmosferze. Rośliny żyją z dwutlenku węgla. Dwutlenek węgla zawiera węgiel. Ten węgiel może być C12, normalny atop, lub C13, który też jest stabilny. I C14 niestabilny izotop. A C14 jest generowany przez promieniowanie kosmiczne. Więc jeżeli promieniowanie kosmiczne jest znacząco większe, to w roślinach jest większa zawartość węgla C14, ponieważ pochłonęły dwutlenek węgla. Ten węgiel C14 był pochłonięty z dwutlenkiem węgla i związany w komórkach, które następnie uległy petryfikacji i zostały pogrzebane. Ten węgiel już przestał się wymieniać z atmosferycznym. Został zamrożony w komórkach. Teraz wystarczy je odkopać i zmierzyć z każdym słojem drzewa, tak jak tu pokazane są. Z każdym słojem drzewa, które pokazują przyrost, a te drzewa dosyć długo żyły, można określić każdą próbkę zawartość C14, tak? I w ten sposób w skali czasu uzyskać właśnie ten przebieg. Co pokazuje, że coś się działo w sensie produkcji węgla C14, coś nienormalnego. Promieniowanie kosmiczne, ale ono również niszczy warstwę ozonową. Jak to zaraz pokażę. Niszczenie warstwy ozonowej powoduje wzrost promieniowania UVB wysokoenergetycznego, które powoduje oparzenia skóry, a także oparzenia roślin. Z tego powodu ludzie chowają się przed UV w jaskiniach, co tłumaczy nagły wzrost sztuki naskalnej. I tu jest wykres sztuki naskalnej. Tu mamy teraźniejszość. Czasami jest po lewej stronie, czasami po prawej stronie. I tutaj odnajdywane częstotliwość, prawdopodobieństwo znajdowania sztuki naskalnej. Tu jest nagły pik. To jest to właśnie wydarzenie Adamsa. 40 000 lat tu jest 41. Tu ludzie chowali się po jaskiniach, a więc zostawiali swoje ślady w postaci sztuki naskalnej. Następny slajd. I tutaj jest pokazane, co działo się z magnetosferą Ziemi w tym czasie. Pierwszy rysunek A. Może zmienimy sobie na czerwony z powrotem. To jest tak jak magnetosfera dzisiaj. Czyli mamy tutaj Ziemię i tu mamy średnicę magnetosfery. Oczywiście średnica jest umowna, bo ona się rozciąga do nieskończoności, ale jeżeli weźmiemy prędkość cząstek wiatru słonecznego zatrzymywanych na tej sferze, więc tu mamy tą jakby falę ciśnienia czołowego magnetosfery ziemskiej. Więc jest to umowna granica jakiejś równowagi między wiatrem słonecznym a polem magnetycznym. Więc ten promień równowagi jest zależny też od siły wiatru słonecznego. Zaraz sobie dojdziemy do tego. Tutaj mamy okres Laszczampa i widać, że wyraźnie promień tej sfery spadł do 28%, czyli jest 2 do 3 razy mniejsza, bo tak, tutaj mamy 10 do 15 średnic Ziemi, a tu mamy około 5 średnic Ziemi, tak? Czyli to jest
2- do 3-krotny spadek tego promienia, a nawet więcej, bo tu piszą 28%. Następny przypadek C to jest ekskursja Lashchampa przy nieaktywnym Słońcu i tutaj mamy 5 promieni Ziemi. Nie jest to dużo, ale przy energetycznym wietrze, a były takie wyrzuty notowane, to przypadek D, to jest kiedy siła nacisku wiatru słonecznego jest znacznie większa. Wtedy ta sfera równowagi, nawet przy tym samym polu magnetycznym, sfera równowagi jest zaledwie 3 promienie Ziemi. To znaczy znacznie więcej tego promieniowania niechcianego jednak dotrze do Ziemi. Oznacza to, że zorze polarne na tym rysunku będą docierać nawet do 40 stopnia szerokości geograficznej. Jest jeszcze jedno zjawisko istotne przy nieaktywnym Słońcu. Musimy sobie wrócić do tego miejsca. Otóż, kiedy jest nieaktywne Słońce, czyli ma zmniejszoną ilość plam słonecznych, pojawia się pewien bardzo ważny, niekorzystny czynnik. Będziemy sobie narysować Słońce. Powiedzmy, że mamy Ziemię, tak? Ziemię i z tym swoją magnetosferą, która nie jest oczywiście okrągła, jest wydłużona od strony Słońca. Ja narysuję, że Słońce jest, powiedzmy, od Ziemi gdzieś tutaj. Tu jest Słońce. Więc magnetosfera będzie miała kształt taki, tak? Wydłużony. Słońce również ma swoje pole magnetyczne i również ma swoją magnetosferę. I to jest tak zwana magnetosfera układu planetarnego. Ale też ma swój wiatr słoneczny. Ten wiatr słoneczny okazuje się pełni ważną rolę w ochronie Ziemi, jak i innych planet, ale nam chodzi o Ziemię, przed promieniowaniem galaktycznym. Tak więc Słońce częstuje nas wiatrem słonecznym, który nie ma tak wysokich energii jak promieniowanie galaktyczne z supermasywnych gwiazd, zwłaszcza tych w centrum galaktyki, które wysyłają cząstki o ogromnych energiach. Wszystkie gwiazdy wkoło tworzą swój wiatr słoneczny, więc również pojawia się bańka równowagi wiatru słonecznego, Słońca obejmująca cały układ słoneczny. I jest fala uderzeniowa, fala prędkości, tak? Wiatr słoneczny wytwarza taką bańkę. Jeżeli jest Słońce mniej aktywne, ta bańka się skurcza. I wtedy promieniowanie kosmiczne o wiele intensywniej przedostaje się do Układu Słonecznego. Ta linia i strzałki do tego dochodzące nie oznacza, że całe promieniowanie galaktyczne zatrzymuje. Tu jest, powiedzmy, umowna linia 50%. Tu będzie dużo mniejsza umowna linia 50%, jeżeli sobie takie kryterium przyjmiemy. Chodzi o to, że mniejszy procent jest wtedy, jeżeli ta linia jest bliżej Ziemi, mniejszy procent promieniowania galaktycznego jest zatrzymywana i dociera do Ziemi. A promieniowanie galaktyczne ze względu na swoją wysoką energię ma właściwości silnie jonizujące. Tak więc to jest dodatkowy efekt, który się nałożył w tej ekskursji Lashchampa na tragedię, która spotkała wszystkie ludzi, rośliny i zwierzęta. Na tym rysunku jest pokazane, jak doszło do efektu ochłodzenia się obszarów i rozrostu lądolodu, który poszerzał swoją wielkość właśnie z powodu ochłodzenia się klimatu w tamtym czasie. Intensywne promieniowanie kosmiczne powoduje więcej chmur na dużych wysokościach, co zwiększa albedo optyczne. To nie są chmury deszczowe, to są chmury, które, jak cirrusy na przykład, które przybywają na tych wysokościach i odbijają skuteczne promieniowanie słoneczne. Spadek temperatury nie jest tak drastyczny
jakbyśmy myśleli, że promieniowanie kosmiczne może nas zaizolować chmurami od promieniowania cieplnego ze Słońca. Nie, tak nie jest, ale wystarczy spadek kilka stopni. A może być to już znaczące kopnięcie nas w epokę lodowcową. Symulacje pokazują, że również na całym świecie pojawiają się niezliczone anomalie pogodowe. Tak więc nie tylko, że znaczna część świata pokrywa się ponownie lodowcem, ale niezliczone anomalie w zakresie międzyzwrotnikowym, równikowym.